dzisiejszym odcinku omówimy najczęściej popełniane błędy podczas przedłużania paznokci. Czego nie robić, aby stylizacja była estetyczna i trwała. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy Karolinę Opalińską. Cześć, nazywam się Karolina Opalińska i jestem instruktorem Indigo w Częstochowie. Dzisiaj zademonstruję Wam najczęściej popełniane błędy podczas przedłużania paznokci. Produkty i narzędzia, jakich użyjemy w dzisiejszym odcinku to Fresh Cuticle numer 9, buffer o gradacji 100×180, pędzel do żelu numer 6, żel Easy Shape Light Rose. Przydadzą się również fioletowe formy i pędzel Cupcake Brush. Błędy w stylizacji paznokci można podzielić na te kardynalne, które sprawiają, że paznokcie są nietrwałe lub nieestetyczne, albo mniejsze, które sprawiają, że pracujemy wolniej, mniej efektywniej, bardziej się męczymy, wykonujemy coś, co następnie musimy sami usunąć, czasem nawet nieświadomie. Stąd też dobrze jest chodzić na szkolenia, doszkolenia, warsztaty, kupować kursy, aktualizować swoją wiedzę, bo nikt nie urodzi się alfą i omegą, a jedno czy nawet kilka szkoleń nie czyni z nas już dzieła kompletnego. Pamiętajmy też, że branża się rozwija i to, czego uczyliśmy się 3 lata temu, być może w tym roku będzie zaktualizowane, nawet jeżeli pójdziemy na to samo szkolenie do tego samego instruktora. Dzisiaj w tym odcinku przyjrzymy się właśnie na popularne błędy, o których być może nie wiesz, że je popełniasz. Pierwszym błędem jest nieprawidłowe przygotowanie paznokcia pod przedłużenie. Niestarannie wykonany manikur, niedokładnie zmatowiona płytka i nieoczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Opracowujemy skórki przy pomocy frezu numer 9. Pracując od prawej do lewej strony, usuwamy nabłonki i podnosimy skórki. Naturalną płytkę matowimy bufferem o gradacji 100×180, a powstały pył odpylamy miękkim pędzlem Cupcake Brush. Drugim błędem jest nieskrócenie wolnego brzegu. Skracając wolny brzeg paznokcia, trzymamy pilnik prostopadle do krawędzi wolnego brzegu. Następnie zaokrąglamy rogi. Skrócony wolny brzeg pozwala nam na odpowiednie dopasowanie formy. Wycinając formę pod kształt wolnego brzegu naturalnego paznokcia, możemy dopasować ją w taki sposób, aby przylegała i pasowała idealnie. Jeśli nie skrócimy wolnego brzegu i nie wyrównamy kantów, forma nie dopasuje się idealnie pod paznokieć. Będzie widać, jak odstaje. Trzecim błędem jest nieprawidłowe wycięcie jajeczka na formie i błędne nacięcia boczne. Jeśli wytniemy formę zbyt wąsko i spojrzymy na nią z góry, może się wydawać, że jest wycięta poprawnie, ale jak spojrzymy pod spód, widać, że powstała szczelina i forma nie przylega prawidłowo do wolnego brzegu. Z kolei wycinając formę zbyt szeroko, spowodujemy, że po bokach paznokcia po prostu jej zabraknie. W momencie nałożenia produktu pracowalibyśmy w powietrzu, a konstrukcja paznokcia na pewno nie byłaby prawidłowa. Nacięcia boczne na formie wykonujemy po to, aby już na tym etapie zająć się tunelem przedłużonych paznokci. Dzięki temu, że natniemy formę, to boki naszego paznokcia, wały boczne, nie naprężają formy, co sprawia, że możemy ją idealnie podłożyć pod wolny brzeg. Czwartym błędem jest nieprawidłowo i krzywo sklejona forma pod paznokciem. W momencie sklejania formy musimy kontrolować, czy forma się nie przesuwa i nie zmienia swojego kształtu. Zbyt głęboko sklejona forma stanie się węższa niż płytka paznokcia, a my nie będziemy w stanie prawidłowo wyprowadzić szkieletu. Natomiast krzywo sklejone skrzydełka spowodują uciekanie formy na boki. Przekrzywią się również linie pomocnicze, względem których pracujemy podczas budowy, a sam paznokieć będzie wybudowany krzywo. Piątym błędem jest zły kąt podłożenia formy. Musimy pamiętać o regułach, jakie nas obowiązują podczas przedłużania paznokci, czyli jaki chcemy uzyskać kształt i w jaki sposób będziemy podkładać formę, biorąc pod uwagę, jak wygląda nasza płytka. Przedłużamy paznokcie na kształt migdała. Forma w przypadku paznokci naszej modelki powinna wychodzić na prosto. Ponieważ pracujemy do długości numer 3 na formie, to koniec paznokcia przedłużonego i jak spojrzymy na niego od boku, powinien znajdować się na wysokości skórek. To jest ten moment, w którym musimy użyć naszej wyobraźni, zwizualizować sobie, gdzie będzie się kończył przedłużony paznokieć i czy budowa będzie poprawna. Nigdy nie zakładajmy, że każda klientka będzie miała tak samo podkładaną formę, ponieważ każda będzie miała inną płytkę. Mało tego, może się
zdarzyć, że jedna klientka będzie miała tak zróżnicowaną płytkę na lewej, na prawej, na przykład na wskazujących, które wiecznie schodzą w dół, że będziemy musieli za każdym razem troszkę dopasowywać formę, biorąc pod uwagę kształt naturalnej płytki. Właśnie to nas czyni profesjonalistą, że nie idziemy na akord, nie idziemy na pamięć, tylko wiemy, co robimy i za każdym razem na nowo każdy paznokieć traktujemy tak, żeby efekt końcowy był dobry na każdym z nich. Jeśli kąt formy będzie opadał w dół, tak jak na paznokciu serdecznym, to koniec paznokcia również znajdzie się niżej. Krawędzie będą wybudowane niepoprawnie, a w okolicy stresu stworzymy tzw. kant, który trzeba będzie nadbudować ogromną ilością materiału. Szóstym błędem jest niestaranne rozłożenie materiału przy tworzeniu szkieletu. Chaotyczna i niestaranna praca pędzlem spowoduje, że nie będziemy w stanie poprawnie wybudować paznokcia. Musimy starannie rozłożyć żel, dokładnie rozprowadzając materiał przy wolnym brzegu i dojeżdżając do krawędzi naturalnego paznokcia. Praca pędzlem będzie się różnić w zależności od tego, czy jest to galaretka, czy żel samopoziomujący, ale efekt końcowy nałożenia żelu nie, bo żel musi dotrzeć tam, gdzie jest potrzebne. Jest to logiczne. Zatem bez względu na to, czy pracujemy galaretką, czy samopoziomującym, tam, gdzie potrzebujemy produkt, żeby zapewnić dobrą budowę paznokcia, musi się po prostu znaleźć. Siódmy błąd to nieodpowiednie długości paznokci przedłużanych, różniące się od siebie w całym secie stylizacji. Aby sprawdzić, czy paznokcie są równej długości, odwracamy dłoń klientki, przykładamy paznokieć do paznokcia i mierzymy ich długości. Na etapie nakładania materiału możemy to skorygować ściągnięciem nieutwardzonego produktu, zanim wsadzimy rękę do lampy. Jeżeli będzie już utwardzony ten paznokieć, to też możemy to skorygować pilnikiem, ale weźmy pod uwagę, że tunel, który zacisnęliśmy na dłuższym paznokciu, może wyglądać inaczej, ponieważ siła nacisku rozłożyła się inaczej. No właśnie, pamiętajmy o tym i nie dziwmy się, że jeżeli jeden paznokieć wyszedł nam dłuższy, a my go skorygowaliśmy, to jakoś, mimo że długość ok, różni się kształtem od pozostałych. Już wiemy dlaczego. Ósmy błąd to niedostosowanie ilości materiału do przedłużenia. Zbyt mało materiału podczas budowy paznokcia może spowodować, że po opiłowaniu paznokcie będą zbyt cienkie i tym samym narażone na złamania. Prawidłową ilość materiału widzimy na środkowym paznokciu. Jeśli nałożymy zbyt dużą ilość materiału, będziemy mieć kłopot z prawidłowym wypiłowaniem docelowego kształtu, a czas stylizacji znacząco się wydłuży. Dziewiątym błędem są zalane skórki. Produkty światłoutwardzalne nie mogą dotykać powierzchni skórki. To spory i niebezpieczny w swoich konsekwencjach błąd. Nie powinniśmy do tego dopuścić. Dlaczego tak bardzo pilnujemy, aby nie zalać skórek? Z kilku powodów. Przede wszystkim uczulenie. Produkt światłoutwardzalny w kontakcie ze skórą może doprowadzić do uczulenia. Kiedy aplikujemy go wyłącznie na płytce, takie ryzyko jest minimalne, a jeżeli aplikujemy go na skórze, to ryzyko niestety wzrasta. I jeżeli kiedykolwiek widzieliście uczulenia na stylizację paznokci, na hybrydę, na produkty światłoutwardzalne, to w 99% była to stylizacja wykonana w taki sposób, że produkt ten znalazł się na skórkach i potem taka nastąpiła reakcja. Druga sprawa to, jeżeli utwardzimy ten produkt, a nie będziemy mieli uczulenia, to i tak jest kłopot, ponieważ podczas opracowywania masy, jeżeli będzie to żel, albo podczas próby zdjęcia tego koloru, jeśli będzie to czerwona hybryda na skórkach, już utwardzonego, może się wydarzyć przerwanie ciągłości skóry, no bo pilnikiem będziemy musieli zedrzeć już utwardzony produkt, więc nieprzyjemne dla klientki, po prostu tego nie róbmy. Nauczmy się i dążmy do tego, że profesjonalista nie zalewa skórek. To jest nasz goal, tak chcemy pracować. Gotowe! Tak prezentuje się poprawnie wybudowany paznokieć żelowy. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy niektóre z tych błędów Wam się przytrafiały kiedyś, a może już nie. No i właśnie, czy może kojarzycie jakieś inne błędy, o których nie wspomnieliśmy? Wymieńmy się tymi informacjami w komentarzach. Dajcie znać i bądźcie z nami za tydzień w czwartek o godzinie 17 na kolejnym odcinku. Cześć!